Kask PlayStation VR gości już na rynku od ponad 5 lat i pojawiły się na niego bardzo fajne tytuły. Niestety, nie we wszystkie dane jest mi zagrać, bo okazało się, że część gier wywołuje u mnie chorobę lokomocyjną. Jeżeli macie podobnie, to zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i zapraszam do pierwszego odcinka cyklu PSVR bez pawia, w którym opowiem Wam pokrótce o grach na hełm, które nie wywołują u mnie mdłości. W pierwszym odcinku pojawią się 3 tytuły. Pominę jednak dodawaną do każdego zestawu PSVR płytę z PlayStation VR Worlds. No, chyba że będziecie chcieli, to wspomnę o niej w którymś z następnych filmów. Nadal nie mam karty przechwytującej, więc cały footage jest złapany bezpośrednio z PSVR, stąd efekt rybiego oka, jako że wideo jest zapisywane tylko z jednej soczewki. Pamiętajcie także, że każdy organizm jest inny i to, co się sprawdza u mnie, niekoniecznie będzie odpowiednie dla Was. Well, I guess welcome back to the Static Institute of Retention. Okej, zaczniemy sobie od gry statycznej, w którą można grać nie wstając z kanapy, czyli Static. Wydaje mi się, że z tym tytułem nikt nie powinien mieć problemu. W Staticu siedzimy na krześle, a do rąk mamy przyczepione pudełko. Pudełko, na którym znajdują się różne gałki, przyciski, przełączniki, światełka i inne takie. Naszym zadaniem jest rozwiązać zagadki na pudełku. Jak to zrobimy? Ano na tym polega cała akcja. Trzeba kombinować. Do gry używamy kontrolera z PS4, a nie różek VR, a każdy przycisk na padzie, nawet kierunki na krzyżyku, odpowiadają za jakiś element na skrzynce. Metodą prób i błędów szukamy rozwiązania zagadek. Czasem podpowiedzi są na samym pudełku, a czasem gdzieś w pokoju, w którym jesteśmy zamknięci. Static jest świetną, choć krótką grą logiczną i bawiłem się przy niej bardzo dobrze, a satysfakcja z rozwiązania pozornie nierozwiązywalnej łamigłówki jest ogromna, a co najważniejsze, obyło się bez jakichkolwiek dolegliwości. Tytuł numer 2 to kolejna gra logiczna. No, logiczno-strategiczna. Darknet przywodzi na myśl stylistykę VR z takich filmów jak Hakerzy czy Johnny Mnemonic. Wchodzimy do chmury i wybieramy jakiś system do zhakowania. Każdy system trzeba pokonać w określonym czasie i zależnie od stopnia trudności dostajemy za to pieniądze, które możemy wydawać na ulepszenie narzędzi, robaków, wirusów i tym podobnych. Systemy mają oczywiście zabezpieczenia, zadanie nie jest więc takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Jest tu także warstwa fabularna, ale szczerze powiedziawszy, tak dobrze się bawiłem hakując kolejne systemy, że nawet nie zwracałem na nią uwagi. Darknet oferuje niezobowiązującą zabawę i można sobie śmiało do niej usiąść na 1-2 hakowania. Lubię do niego wrócić od czasu do czasu. Jeżeli macie PSVR, to Wam też serdecznie polecam spróbować. Są tu takie tunelowe efekty przejścia, jakby coś nas wciągało i to może być element, który niektórych może przyprawić o zawrót głowy. Ja z tym jednak problemu nie miałem. W Darknet również gramy używając pada DualShock. Możecie więc się śmiało rozsiąść na kanapie bez większej obawy, że strącicie coś ze stołu podczas grania. Ostatnim tytułem na dzisiaj już będzie strategia czasu rzeczywistego, łącząca, zdawałoby się, zupełnie różne elementy. Kowboi i dinozaury.
Jest to też jedyna gra z tych trzech, która wymaga posiadania 2 kontrolerów Move do grania. Bez nich ani rusz. Dino Frontier, bo o niej mowa, polega na budowaniu miasteczka rodem z Dzikiego Zachodu, zbieraniu surowców oraz łapaniu dinozaurów, a w międzyczasie walczymy z zastępami bandytów. Mieszkańcy naszego miasteczka zbierają surowce, podnoszą swoje kwalifikacje w różnych kategoriach, na przykład zbieraniu właśnie, walki czy tresury dinków, a jak trzeba, to i strzelają do najeźdźców. A my, jako burmistrz wszechwidzący, stawiamy budynki, co musi z zewnątrz wyglądać bardzo ciekawie, jak machamy różdżką, jakbyśmy nawalali młotkiem, rozdysponowujemy pracę pomiędzy ludziki i generalnie zarządzamy, jak to w strategiach. Gra bardzo fajna, miła i przyjemna, niezbyt wymagająca i jak większość gier VR, niestety dość krótka. Jak dla mnie elementu regrywalności nie posiada i zaraz po zakończeniu ostatniego zadania i zdobyciu platynowego trofeum poszła z dysku i gdyby nie ten materiał, to nie wydaje mi się, żebym miał do niej wracać. W Dino Frontier można grać na siedząco, ale skoro machamy różdżkami, to bardziej polecam pozycję stojącą i oczywiście sporo miejsca wokół, co by nie strącić szklanki czy żyrandola. Them some fireworks. Congrats, Mayor. You have a lure available. You can use it to capture Looks like some new folks want to join our little town. Okay, I'm on it. You have a lure available. You can use it to capture trainable dinos to help you around town. I to by było na tyle w pierwszym odcinku PSVR bez Pawia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dawajcie znać w komentarzach, łapką w górę albo w dół, jak jednak się nie podobało, czy subskrypcją. A ja się z Wami żegnam. Do następnego razu. Cześć, cześć. You got those bandits.